Dzień dobry Państwu, witam w nowym odcinku naszego cyklu Z wody w piach. Pierwszy odcinek w roku 2020. Króciutko chciałbym podsumować zeszły rok i opowiedzieć Państwu o naszych planach na rok bieżący. Jeżeli chodzi o rok 2019, to zacznę od naszej takiej codziennej działalności. Udało się w ciągu jednego roku otworzyć 19 miejsc pracy z naszego projektu Dobra Praca, czyli powstały kolejne sklepy, kolejne warsztaty, kolejne punkty usługowe. Czy to dużo, czy mało, trudno powiedzieć. Możemy tylko powiedzieć, że w rejonach na przykład Sindżaru jesteśmy w chwili obecnej, tak jak nam przekazali uchodźcy i przesiedleńcy, jedyną organizacją, która w ogóle realizowała tego typu projekty na tamtych terenach. Na pewno dla tych 19 rodzin i kolejnych, które korzystają z ich usług, różnica jest ogromna. Z takich większych rzeczy, które robiliśmy w zeszłym roku, to rozpoczęliśmy i współpracę również z innymi fundacjami. Zrobiliśmy pierwszy projekt z Caritasem Polska dotyczący dystrybucji mleka w proszku dla dzieci przebywających w obozach i de facto w chwili obecnej w dzikich obozowiskach, bo oficjalnie zostały na przykład zlikwidowane, a ludzie tam dalej mieszkają. I projekt został zakończony sukcesem i pozytywnie oceniony przez pracowników Caritasu, którzy przyjechali na miejsce i mieli możliwość sprawdzenia i zobaczenia, jak to wyglądało. Także dziękujemy za pomoc i myślę, że będzie ona dalej trwała, bo przecież chodzi o to, że naczelnym dla wszystkich tych fundacji, które działają za granicą, naczelnym naszym zadaniem jest pomaganie tam na miejscu ludziom i jeżeli jest tylko możliwość współpracy i ułatwiania sobie, to powinno to być na zasadzie partnerstwa, a nie jakiejś rywalizacji, bo jeżeli organizacje charytatywne zaczną traktować między sobą zamiast współpracy, będą traktować stosunki między sobą jako współzawodnictwo, to będzie to tylko i wyłącznie kosztem ludzi, którzy oczekują pomocy. Z dużych projektów, które zrobiliśmy ze wsparciem rządu polskiego, były 4. Największym było rozwinięcie projektu zeszłorocznego, czyli dostarczania rodzinom, w większości rodzinom, które były w niewoli państwa islamskiego lub są w chwili obecnej po atakach terrorystów żyjąc w skrajnej biedzie, dostarczania zestawów zwierząt hodowlanych. Czyli znowu owce, kozy, kury, to co Państwo świetnie znacie, budowa zagród i dostarczanie paszy wystarczającej na 4-miesięczne wykarmienie zwierząt. W ten sposób w tym roku zostało zasilonych kolejne 180 rodzin. Czyli projekt, który w roku 2018 rozpoczął się od projektu liczącego 80 rodzin. W tym roku ta pomoc dotarła do 180. I kolejne projekty dalej będziemy robili, tylko prawdopodobnie już bez wsparcia państwowego w roku bieżącym. Ale ta forma pomocy jest naprawdę trafiona i bardzo przede wszystkim wysoko oceniana przez rodziny, które tą pomoc otrzymały. Drugim mniejszym projektem, ale również bardzo ważnym, była odbudowa 65 domów mieszkalnych w rejonie Sindżaru dla rodzin, które swoje domy straciły w wyniku działań terrorystów. Terroryści państwa islamskiego całkowicie świadomie niszczyli ludziom, wysadzali w powietrze dom po domu po to, aby nie mieli oni dokąd wracać. Pamiętacie Państwo, kiedyś zbudowaliśmy pierwszy taki dom prototypowy, zebraliśmy całą dokumentację, zyskaliśmy aprobatę w Polsce Departamentu Pomocy Humanitarnej i otrzymaliśmy z KPRM-u wsparcie finansowe, które pozwoliło nam zbudować 65 domów mieszkalnych. Każdy z tych domów to 42 metry kwadratowe, to 2 pokoje mieszkalne po 16 metrów, kuchnia, łazienka, toaleta, oczywiście okna, drzwi, uszczelniony dach, instalacja elektryczna pozwalająca bezpiecznie korzystać z energii elektrycznej, co w tamtych warunkach jest bardzo, bardzo ważne. Jednym z największych lęków ludzi, którzy są wysiedleni lub są uciekinierami i mieszkają w obozach i w dzikich obozowiskach, jest strach przed spłonięciem żywcem, a zwykle powodem jest sposób ogrzewania lub poprowadzenia instalacji elektrycznej.
To był drugi projekt. Trzeci projekt, który bardzo cieszymy się, że udało się wykonać dosłownie za 5:12, to było dostarczenie sprzętu medycznego do Centrum Onkologicznego Jean. Centrum znajduje się w stolicy prowincji Dahok. Tam pod opieką tego centrum jest w chwili obecnej ponad 1000 dzieciaków. Warto zaznaczyć, że około 30% leczonych tam co roku dzieci to są dzieci, które są uchodźcami z Syrii. W związku z czym w jednym miejscu macie Państwo pomoc i uchodźcom z sąsiedniego kraju, i osobom wewnętrznie przesiedlonym i uchodźcom mieszkającym irackim oraz miejscowej ludności, która również dzieciom nie można odmówić leczenia onkologicznego. Dlatego w tym jednym projekcie udało się jak w soczewce pomóc kilku grupom naraz i jesteśmy z tego bardzo, bardzo dumni. Dostarczono 4 egzemplarze sprzętu medycznego, z którego bez wątpienia najważniejszym było USG dobrej firmy, kupione na miejscu, z przedłużoną gwarancją, z menu w języku miejscowym, czyli mówiąc krótko, sprzęt pozyskany na miejscu i będący pod opieką firmy sprzedającej go na miejscu, co znakomicie ułatwiło całą operację. Ostatnim projektem, który wspomagaliśmy tym razem z pieniędzy już nie tylko od państwa, ale właśnie z KPRM-u, było kilkumiesięczne wsparcie dla Centrum dla Wdów i Sierot Our Bridge. No i teraz w tym roku będziemy nadal oczywiście wspierać Our Bridge co miesiąc z datków zbieranych od państwa. To są te największe i najważniejsze rzeczy, które udało się zrobić w zeszłym roku, ale proszę nie zapominać, że mamy za sobą dziesiątki małych projektów, które pomagają konkretnym osobom. Ja dam tylko jeden przykład. W grudniu tego roku odezwaliśmy się do dziewczyny, której rok temu, równo w grudniu, i jej siostrze pomagaliśmy po tym, jak zostały uwolnione z rąk państwa islamskiego. Dziewczyna była traktowana w barbarzyński sposób, trzymana w nieludzkich warunkach. Jest chora w chwili obecnej na gruźlicę, amputowano jej całkowicie jedno płuco. Mówimy o nastolatce. I ta dziewczyna po roku, kiedy odezwaliśmy się, w jakiej jest obecnie sytuacji, czy nadal potrzebuje pomocy, okazało się, że wyjechała do Turcji, próbowała przedostać się do Europy. Wraz z siostrą zostały złapane, okradzione z pieniędzy, odesłane z powrotem do Iraku. Nie miała nawet pieniędzy na to, żeby będąc chora na gruźlicę pojechać na konsultacje do lekarza. Otrzymała od nas pomoc, żeby przetrzymać tą zimę. Proszę Państwa, mówimy o takich rzeczach, na przykład, żeby była w stanie kupić sobie warzywa, żeby była w stanie ogrzać pomieszczenie, w którym mieszka. Mówimy o ciężko chorej osobie po dramatycznych przejściach. Otrzymała wsparcie, jest pod opieką lekarza, mamy z nią kontakt i proszę pamiętać, że idąc dalej nie można zostawić za sobą osób, którym pomogliśmy, bo może się okazać, że są w tak dramatycznej sytuacji, że trzeba być z nimi w kontakcie i nadal tej pomocy udzielać. W zeszłym roku udało się również pomóc pierwszym kilku studentom, którym opłaciliśmy na przykład semestr studiów i mówimy tutaj o ludziach, którzy na przykład dziewczyna jest jazytką i ma zamiar ukończyć studia jako opiekunka osób niepełnosprawnych. Tego typu osób tam na miejscu, proszę Państwa, nie ma w chwili obecnej prawie w ogóle i są dla tej społeczności, aby ludzie mający niepełnosprawne dzieci lub sami będący dotknięci różnego rodzaju chorobami mogli godnie żyć. Tam opieka w chwili obecnej wygląda czasami w sposób trudny do porównania z tym, co my tutaj mamy w Europie i ja nie mam zamiaru tutaj opowiadać Państwu drastycznych szczegółów. Ja odwiedzałem rodziny, które miały nieraz po kilkoro niepełnosprawnych dzieciaków i to są najcięższe przypadki i też należy pamiętać o tym, że trzeba pomagać. Jeżeli chodzi o zbliżający się rok, współpracowaliśmy z Departamentem Pomocy Humanitarnej. On niestety właśnie teraz w styczniu został rozwiązany, więc prawdopodobnie w tym roku nie będziemy mieli możliwości pozyskania pieniędzy i wsparcia rządowego, ale nigdy naszym celem nie było i nigdy nie będzie uzależnienie naszej działalności tylko i wyłącznie od wsparcia idącego z organizacji jak gdyby zewnętrznych. Ten rok chcemy poświęcić na rozbudowę fundacji, dotarcie do jeszcze większej ilości osób z informacją o naszej działalności, pokazanie też wyników, tak? Udowodnienie, że
Kolejny rok z rzędu udało nam się, w tym roku to będzie ponad 95% pieniędzy, dotrzeć ze wszystkich otrzymanych pieniędzy bezpośrednio do ludzi z pomocą. Chcemy pomagać tak, jak pomagaliśmy dotychczas, czyli być ludźmi, którzy państwa dobroć zawożą tam na miejsce i przekuwają w projekty, które realnie zmieniają na lepsze życie ludzi. Ich codzienność. Tym bardziej w tych dniach. Proszę pamiętać, że trwają w chwili obecnej zamieszki w Iraku związane z czym? Z tym, że młodzi ludzie chcą mieć dostęp do wody, energii elektrycznej, do pracy i walczą z korupcją we własnym rządzie. Na to nakłada się w chwili obecnej eskalacja napięcia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Irakiem, a jednostkami mobilizacji ludowej, czyli milicjami szyickimi, będącymi de facto, zgodnie z literą prawa, częścią irackich sił zbrojnych. Nikt nie wie, proszę Państwa, co dla naszych podopiecznych przyniesie następny rok i my musimy być gotowi na działanie w bardzo różnych warunkach. Obojętnie jakie one będą, my będziemy nieśli pomoc. Nie zapominamy też o tym, że rozpoczęliśmy pomoc rodzinom koptyjskim w Egipcie. Rodzina po rodzinie, powolutku, bez specjalnego rozgłosu, żeby im nie zaszkodzić. Dostarczamy pomoc i zmieniamy po prostu życie kolejnej rodziny na lepsze. Podobnie jak w Iraku, tylko nie wszystkie te historie ze względu na specyficzne położenie i to, co dotknęło tych ludzi, możemy Państwu publicznie opowiedzieć. Zaczęliśmy też teraz poprzez fundację, która działa w Iraku i przez kilka lat już z nią współpracujemy, mamy zaufanie. Dotarliśmy do uciekinierów na terenie Syrii. Są to rodziny chrześcijańskie, które uciekły z terenów zajętych przez Turcję i są w chwili obecnej w okolicach miejscowości Hasaka. Na początku tych rodzin było 73, zwróciły się do nas z prośbą o wsparcie umożliwiające przeżycie zimy, odzież dla dzieci i piecyki z paliwem po prostu umożliwiające uchodźcom ogrzewanie pomieszczeń, w których obecnie funkcjonują. I taka dystrybucja z pierwszej przekazanej przez nas pomocy 4,5 tysiąca euro już dotarła do ludzi w postaci paliwa i po prostu zapewnienia im ciepła, czyli tego, co w warunkach zimowych dla uchodźców, a wyjątkiem żywności, jest rzeczą praktycznie najważniejszą. Chciałbym Państwu jeszcze raz podziękować za wszystko, co dla nas i dla naszych podopiecznych zrobiliście w zeszłym roku i prosić Was o to, abyście dalej byli zainteresowani naszą działalnością i myśleli o nas, przekazywali wsparcie w roku bieżącym. Jeżeli chodzi o nas, to działamy i będziemy działać dalej. Wszystko tylko, zakres naszej działalności jest uzależniony tylko i wyłącznie od jednej rzeczy, od ilości środków, jakimi dysponujemy. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.